Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, witam również oglądaczy mojego kanału. Jest mi niezmiernie miło, że nadal w tej ilości mnie oglądacie. Oglądam sobie statystyki. Bardzo się cieszę, że tyle doszło nowych subskrybentów, ale nadal zapraszam te 45% oglądaczy, którzy nie odważyli się jeszcze do subowania kanału. Bohaterem dzisiejszego unboxingu z serii wrzesień 1939 będzie niemiecki mikroniszczyciel czołgów na podwoziu AMR-35. Niszczyciel ma oznaczenie ZT-3 i ten model znajdziemy w 103 numerze właśnie serii wrzesień 1939 od polskiej firmy First to Fight. Modele z tej serii przeznaczone są, mają przeznaczenie wargamingowe do gry bitewnej. To jest bitewna gra historyczna, wrzesień 1939. I są to modele uproszczone, zresztą tak jak tutaj nawet producent nam pokazuje znaczek, łatwy montaż. I faktycznie te modele, duża część tych modeli jest uproszczonymi modelami, ale nie wszystkie oczywiście. Dzisiaj będziemy zaskoczeni, no zobaczymy jak wy. Zaprezentuję Wam właśnie ten niszczyciel czołgów, z którym się bardzo mocno zdziwiłem, ponieważ on ma, z tego co pamiętam, działko 25 mm. Była też taka armatka na przykład wydana przez ukraińską firmę AC. Bardzo śmieszna armatka, bardzo mała, ale podobno bardzo skuteczna. I tutaj w momencie, kiedy powstawał ten model, tak naprawdę wszystkie kraje, bo to był połowa lat 30., czuło już wojnę nosem, ale nikt tak naprawdę poza Niemcami i Związkiem Sowieckim nie był gotowy na wojnę. Po prostu ludzie, szczególnie Francuzi, przeżywali traumę po I wojnie światowej i nawet nie chcieli myśleć o kolejnej wojnie. Niecałe, posłuchajcie, no w sumie 20 lat tak minęło od wojny. W Polsce to trwało nawet krócej, bo zanim Polska odzyskała pełną niepodległość, musiała przede wszystkim ogarnąć się spod 3 zaborów, z 3 języków, 3 różnych miar, 3 różnych administracji. Co prawda austro-węgierska i niemiecka, powiedzmy, była ta administracja podobna, no ale niestety jednak nie można było ich równać z administracją carską. Ale wracamy do tematu. Bohaterem jest właśnie ten francuski mikroniszczyciel czołgów, trochę większy od TKS-a. Oczywiście do tego magazynu mamy dołączony model. I co w nim znajdziemy? Zawartość jest polsko-angielska, więc mamy tutaj układ sił przed 15 września w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Znajdziemy, no oczywiście tutaj na przykład, że ciąg dalszy nastąpi. W środku miesięcznika znajdziemy malowanie w 4 rzutach, zabrakło 5, czyli prawego boku, jak i również mamy instrukcję składania i sugerowane farby do użycia firmy Vallejo, jak i również Hataka. Tą samą ilustrację znajdziemy na tyle pudełka. Tutaj mamy artbox i tutaj taką krótką jeszcze mamy w języku polskim, niemieckim i angielskim krótką wzmiankę właśnie o francuskim niszczycielu czołgów. Wersja ZTS produkowana została dopiero w 1938 roku. Była również był testowany projekt ZT2, ale to jak będzie, to dopiero wtedy porozmawiamy na ten temat.
Co jeszcze znajdziemy w miesięczniku? No, mini monografię, taki opis tego modelu właśnie, jak on powstawał, również w języku polskim, jak i również w języku angielskim. I na jednej z ostatnich stron mamy, powiedzmy, jak stworzyć pluton właśnie tego typu pojazdów, czyli dwa niszczyciele czołgów plus dwa lekkie czołgi AMR-30ZT-2. Czyli mamy tutaj właśnie te ZT z wieżą, bo ten jest akurat bez wieży, typowy taki niszczyciel czołgów, jakie znamy z okresu II wojny światowej, a tu mamy niszczyciela właśnie AMR-ZT-2, który ukaże się dopiero chyba, tak, ukaże się. Następnie mamy spis serii całej właśnie First to Fight, znaczy wrzesień 1939, no i tu akurat spis kończy się na AMR-ZT-3. A teraz wskakujemy do pudełka. Z pudełka wyjmujemy, posłuchajcie, niestety jednorazowego użytku torebkę foliową, którą no, nie przyda nam się do niczego i musimy ją wyrzucić, a tyle mówi się o ekologii. I za chwilę co znajdziemy dalej? Znajdziemy dwie ramki plastikowe w ten sposób i mały arkusik kalkomanii. I zaraz zmieniamy scenografię i oglądamy detal na elementach. Scenografia została zmieniona i rozpoczniemy tutaj od kalkomanii. Jest to kalkomania właśnie do AMR-35ZT3, czyli dedykowana do tego pojazdu konkretnie, który znajduje się w pudełku i mam nadzieję, że przy ZT2 będą inne kalkomanie. Teraz tak, no dużo ramek, dużo plastiku na ramkach i powiem wam, że połowa modelu praktycznie to są ramki, bo można by było z tego na pewno coś zrobić. Zaczniemy od mniejszej. Proszę bardzo, tak prezentuje się kadłub. Góra kadłuba dokładnie. Tutaj mamy miejsce na zamontowanie kopułki, a najprawdopodobniej chyba przy kolejnym modelu tu będzie chyba wieża zamontowana albo i nie. Zobaczymy. W każdym razie tak prezentuje się kadłub. Tutaj mamy niestety lufę bez otworu, to jest lufa. Tu mamy wieżyczkę obserwacyjną, kopułkę, elementy właśnie do przyklejenia z przodu i z tyłu, posłuchajcie, i tu jest do zamontowania armatki. Tyle jeżeli chodzi o jedną ramkę. Druga ramka. Z jednej strony mówiłem, że są proste modele, ale tutaj powiem wam, mimo tego, że kadłub praktycznie można z kleju złożyć bez kleju, jest układ w całości wykonany, który prezentuje się w ten sposób. Detal, jeżeli chodzi tutaj, patrzymy z boku, jest ok, ale już jeżeli chodzi o ogniwka gąsienic, no to mamy praktycznie tylko i wyłącznie nacięcia. Ale wargamingowcy nie muszą mieć takiego detalu, więc ten typ gąsienic im to pasuje. Następnie mamy dość dużą ilość drobnicy, takich drobnych elementów, które z kolei dla wargamingowców mogą być dość uciążliwe i mogą być też sklejone. Modelarzowi podstawowemu, takiemu początkującemu, też te elementy mogą przyprawić trochę, znaczy mogą sprawić problemu. Tutaj z kolei mamy bardzo fajnie zrobiona rzecz. Typowa właśnie taka lampka typu francuskiego, którą praktycznie widzimy, taki notek tylko francuski, którą widzimy w większości pojazdów francuskich właśnie. Są też inne lampki, jest hak, tu mamy dodatkowe skrzynki do zamontowania, też elementy dodatkowe, tutaj od 13, może w ten sposób przewrócę, o, tak, i 9, 10, 11, 12, 13. No tutaj mamy kolejne elementy, tak jak pokazywałem, układ jezdny i jak sobie odwrócimy układ jezdny, po prostu też nie musimy przyklejać, wystarczy, że wciśniemy tu z boku właśnie kadłuba. Jeżeli poczujemy, że potrzebujemy mieć przyklejone tak na stałe, no to przyklejamy. I tak
prezentuje się dół kadłuba, czyli tak zwana wanna. Potocznej oczywiście nazwa. Detal jest całkiem przyzwoity. No powiem wam, to jest bączek, taki malutki sam pojazd, więc to jest on trochę większy od polskiej tankietki. Jest, jeżeli chodzi, myślę, że po prostu czy on był znowu, nie wiem, powiem wam, nie mnie jest to oceniać, to już wy podejmijcie. Pamiętajcie, że nie było czegoś takiego, że to była produkcja bez sensu. Tuż przed II wojną światową, czyli przed 1 września 1939 roku, wszyscy starali się na wariackich papierach po prostu dozbroić w broń przeciwpancerną. Nawet nie broń pancerną, tylko przeciwpancerną, ponieważ zdawali sobie z tego sprawę, że Niemcy posiadają niesamowitą przewagę, jeżeli chodzi o broń pancerną, czyli czołgi do przełamania, i są to dość szybkie czołgi, i więc szukali czegoś, co po prostu będzie niszczyło to. I często czołgi były przebudowywane i to też na szybko, tak jak tankietki. TKS uzbrojony w Hotchkissa zostały na szybko przebudowywane, przerabiane na małego niszczyciela czołgów, uzbrojone w najcięższy karabin maszynowy, czyli NKM 20 mm, który spokojnie niszczył niemieckie pojazdy. Tak mniej więcej do Panzer trójki, z Panzer czwórką mógł już uszkodzić go. Tak prezentuje się ten numer, znaczy ten model AMR 35 ZT3. Czekamy teraz na ZT2. No tutaj więcej nic nie można już powiedzieć tak naprawdę. No, zainteresowanych zapraszam do swojego sklepu. Model jest cały czas dostępny w ofercie. Link znajdziecie pod filmem w opisie. Oczywiście zapraszam Was też do zapoznania się z całą ofertą zestawów z serii wrzesień 1939, jak i również innymi modelami, jakie są w ofercie mojego sklepu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, zachęcam pozostałych do subowania. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco o nowościach na kanale, wystarczy jeszcze zaznaczyć dzwonek. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was i do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się.